Ja nazywam się Damian i witajcie na kanale Rowerowy Dziad. Jedziemy. Oto przed Wami Babue, albo Babu, nie do końca wiem jak to się czyta, ponieważ jest to po holendersku. Babu City, a dokładniej model Mountain. Jest to rower cargo do przewożenia towaru oraz osób, który ja osobiście użytkuję. Także jest to mój rower, który użytkuję od 2 lat i dzisiaj będzie to recenzja tego oto roweru. Pomówmy sobie może najpierw, czym w ogóle jest rower cargo. Bo rower cargo tak naprawdę jest to taki zwykły rower, który jest przystosowany do przewozu dużo większych rzeczy. W tym przypadku akurat wozimy tutaj dzieciaki, naszą 2 dzieciaków razem z żoną, także moja żona też jeździ tym rowerem. I w ogóle co to jest za firma Babu? Babu jest to holenderska firma, ponieważ rower wygląda jak typowa holenderka, tak? Mamy taką typową, wygodną pozycję za kierownicą, tak? Mamy kierownicę taką mocno skierowaną w naszą stronę, zagiętą. Siodełko bardzo wygodne, jak widzicie jest tutaj taka typowa kanapa. No i wygląda jak taki typowy, stalowy, holenderski, taki porządny rower. Skoro to jest rower cargo, to pomówmy sobie może o jego ładowności, tak? Ten rower jest wykonany cały ze stali, rama jest ze stali, nie jest to jakieś miękkie aluminium, tylko porządna stal. I jaka jest jego ładowność? Więc tak, z tego co wyczytałem na siodełko, możemy załadować 100 kg. Do tej wielkiej skrzyni, którą mamy tu z przodu, drewnianej, 80 kg. Sam rower według specyfikacji producenta waży aż 56 kg. Do tego możemy jeszcze opcjonalnie zamontować tutaj bagażnik i na bagażnik możemy dorzucić kolejne 20 kg, czyli mamy 80 skrzyni, 20 na bagażniku, mamy 100, kierowca może mieć do 100, rower jeszcze 56, także mamy 256 kg. Nieźle jak na rower, co? Pewnie zastanawiasz się, jak się takim rowerem skręca, ponieważ jak widzisz, kierownica jest tutaj z przodu, tam gdzie się siedzi, tak? A koło jest właśnie z przodu. I teraz kierownica połączona jest z przednim kołem taką rurą, drążkiem, tak? I mamy takie, nie wiem, stworznie to się chyba fachowo nazywa. I jak widzicie, ten drążek się wychyla do przodu, do tyłu i to nam skręca koło. I to ma pewne swoje ograniczenia, ponieważ w klasycznym rowerze możemy tą kierownicę sobie w zasadzie kręcić dowoli, nie? No ale tutaj mamy pewien zakres, tak jak w samochodzie, nie możemy super mocno skręcić, tylko mamy jakiś kąt. I to jest pewne ograniczenie tego roweru. Także jak się domyślacie, kąt skrętu tej maszyny no jest dość słaby, co zresztą pokażę Wam później podczas jazdy. Jak już wspomniałem, rower jest bardzo ciężki, więc żeby zatrzymać tą masę, potrzebujemy też hamulce, odpowiednie hamulce. Ten rower, ten dokładnie egzemplarz ma zaktualizowane przeze mnie hamulce. Standardowo są tutaj tarcze 160 mm z przodu i 160 mm z tyłu. Ja uważałem, że to było za mało jak na to, co tutaj się dzieje przy tej masie, więc spakowałem największe tarcze, jakie się dało. Tu są 203 mm z przodu i z tyłu, a dodatkowo zaktualizowałem też klocki hamulcowe. Mamy tutaj klocki hamulcowe metaliczne. Standardowo były chyba żywiczne, no i one tak średnio hamowały. Co prawda były ciche, to się sprawdzało. Te powiedzmy, że są ciche, ale hamują naprawdę dobrze. Jest w stanie rower ten, no może nie stanąć dęba, ale hamuje naprawdę dobrze. Dobra, teraz pomówmy jeszcze o tym, jak się tym rowerem jedzie, ponieważ rower, jak już wspomniałem, ma dużą ładowność, sam w sobie jest ciężki. Ja jestem ciężki, jak dołożymy jeszcze do tego ładunek w postaci ludzi, dzieci, rzeczy, no to się robi trochę dużo, prawda? Więc no byłoby ciężko jechać tak po prostu siłą własnych nóg, prawda? Dlatego mamy tutaj, w tym dokładnie modelu, bo jest to model Mountain i jest to topowy model, mamy silnik po środku, jest to silnik Yamaha, z tego co wyczytałem on ma 70 Nm momentu, czyli bardzo dużo i faktycznie się to sprawdza. Gdańsk, gdzie mieszkam, jest dość górzysty i droga do przedszkola albo do szkoły jest dość górzysta, dlatego ten silnik się bardzo przydaje. Rower ma 4 tryby wspomagania, mamy wyłączony Eco Plus, Eco, Standard i chyba High, jeśli dobrze pamiętam. I co ciekawe, ma jeszcze tryb Auto, gdzie
rower wybiera sam, a raczej sterownik silnika, to nie rower, sterownik silnika wybiera, jaki tryb załączyć. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą w tym rowerze jest fakt, że przez to, że mamy ten napęd cały schowany w tej piaści, mamy ten silnik, to mamy tak zwany single speed. I przez to, że mamy single speed, cały ten łańcuch jest schowany w takim tunelu plastikowym, taka osłona, przez co ten łańcuch to wydłuża bardzo jego żywotność, ponieważ nie brudzi się, tak? Jest osłonięty przed warunkami atmosferycznymi, przed wszystkim brudem, przed deszczem, przed mrozem. Także łańcuch przez to wydłuża się mocno jego życie i nie trzeba go praktycznie, jak go nasmarujemy raz i zamkniemy go w tym pokrowcu, to on będzie działał. Jest praktycznie bezobsługowy, no po prostu trzeba go raz na jakiś czas. W klasycznym rowerze mamy zazwyczaj przerzutki, tak? Tutaj nie mamy przerzutek. I co tutaj się dzieje? Czy mamy jeden bieg? Nie mamy jednego biegu. Możemy sobie zmieniać przełożenia jak chcemy. A dlaczego tak? Ponieważ tutaj w pieście mamy piastę tak zwaną planetarną. Pozwala nam to dobierać przełożenie dowolnie jak nam się podoba. Na kierownicy, pokażę to zresztą podczas jazdy, mamy taką manetkę, którą możemy kręcić. Co ciekawe, nawet podczas postoju możemy zmieniać przełożenie, może nie w pełnym zakresie, ale możemy. Jest to specjalna piasta firmy Enviolo Nuvici, która jest właśnie przystosowana do bardzo dużych obciążeń, do silników elektrycznych i szczególnie do rowerów cargo, które są dociążone fest, jakby nie patrzeć, patrząc na ładowność tego pojazdu. Bardzo przydatnym rozwiązaniem zastosowanym w tym rowerze jest blokada. Blokada taka typowa dla rowerów holenderskich polega na tym, że mamy tutaj blokadę na tylnym kole, która wkłada taki bolec po prostu między szprychy, dzięki czemu potencjalny złodziej, jakby chciał po prostu odjechać na tym rowerze, nie pojedzie. Teoretycznie mógłby wynieść ten rower, ale wątpię, że komuś by się chciało takiego kolosa dźwigać, nieporęcznego. Także możemy go bez problemu zostawić pod jakimś sklepem, u lekarza, pod przedszkolem, pod szkołą, gdziekolwiek jedziemy. Do tego on jest stworzony. Dobra, pokażę Wam jeszcze jedną ważną rzecz, czyli kokpit, tak? Co my tu mamy? Mamy takie bardzo wygodne, ala skórzane chwyty, hamulce, jak już wspomniałem, hydrauliczne. Jest to dokładniej Tektro. Tu mamy sterowanie naszym silnikiem. Możemy włączyć oczywiście. I teraz tak, mamy tryby, mamy standard, mamy high, Eco Plus i wyłączenie. Nasz rower, jak widać, ma już trochę kilometrów nastukane, 7534. Tu możemy sobie jeszcze włączyć, tu są takie przyciski, mamy włącznik. O, nie ma fokusu, złapał coś. Nie wiem, czemu nie chcę złapać ostrości. Mamy tak, mamy tutaj włącznik od świateł. Możemy włączyć światła i tu mamy jeszcze takie coś, co się nazywa takim o, teraz będzie dobrze. Wspomagaczem do jazdy. Jeśli pchamy rower pod górę, ponieważ na przykład jest duża góra i przytrzymamy ten przycisk i będziemy go trzymać, to silnik będzie nam ładnie pomagał jechać pod górę. Mamy też dzwonek. No i tu jest ta przykładnia, o której wspominałem. Taka przekręcana. Nie słychać żadnego klikania, tylko możemy bezstopniowo zmieniać sobie te biegi. No i drugi hamulec. Skrzynia, czyli to, co najważniejsze w rowerze cargo. Jest ona wykonana z drewna. Mamy tutaj ławeczkę. Ona też jest wykonana z drewna pod spodem. Tu mamy położoną taką gąbeczkę, żeby się wygodnie dzieciakom siedziało. Mają pasy 3-punktowe. Jest całkiem sporo miejsca jeszcze z przodu, także jak dzieciaki siądą, można tu jeszcze spokojnie zakupy dołożyć. Jak widzicie, skrzynia ma aktualnie założony namiot przeciwdeszczowy. W zimę, w deszcz i w ogóle w chłodniejsze takie polskie klimaty jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Mamy tutaj, powiedzmy, że drzwiczki zamykane na zamek, przez co dzieciakom nie wieje. Jak sobie siedzą tam w dwójkę, jest im dość ciepło. Teraz pytanie, czy to otworzę jedną ręką, ale tak, uda mi się to. Mamy tu jeszcze taki mały schowek pod spodem, gdzieś można coś włożyć. Ja tam mam płaszcz przeciwdeszczowy, a tu wyżej siedzi bateria. Dobra, jako że mam ten rower już ponad 2 lata, to mogę co nieco powiedzieć o tym, co w tym rowerze mogłoby się zepsuć. Uważam, że ten rower jest niezawodny i praktycznie nie wymagający obsługi. Właśnie przez te rozwiązania tutaj, które są fajnie zastosowane, jak ten silnik elektryczny tu w środku, piasta bezstopniowa, hamulce tarczowe czy łańcuch schowany w osłonie.
Z rzeczy, które się powiedzmy, że psuły na początku, to śruba na górze widelca wymagała dokręcenia, ponieważ rower przyjechał i wydawało mi się, że on już od samego początku był po prostu źle może skręcony i widelec miał pewien luz i było to wyczuwalne wręcz jak się jechało, takie stukanie, pukanie było czuć. Także wymagało to dokręcenia. Co jeszcze się stało? Ten łańcuch, o którym już wspomniałem, przy 5000 km po prostu się wyciągnął i wymagał wymiany. Jak pewnie zauważyliście, ta nóżka tutaj jest w innym kolorze. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że ona w pewnym momencie po prostu pękła. Tu dokładnie w środku, na samym środku, rura pękła. No i ja sobie z tym poradziłem tak, że ją wymontowałem i z wujkiem poswapaliśmy i pomalowaliśmy ją na trochę inny kolor. Z tego, co się orientowałem, to niektóre osoby miały ten podobny problem, także jeśli chodzi o mankament tego roweru, to bym powiedział, że to jest ta noga. Dobra, to może jak już wszystko mówiliśmy, to może przejedźmy się i pogadajmy co nieco podczas jazdy. Jazdę zacznijmy sobie może od podstaw, czyli w ogóle od tego, jak tu ruszyć. Mamy rower na nodze i co teraz? Włączamy. Chwilkę to zajmie. Teraz rower jest na nodze i musimy go po prostu zrzucić. Czyli albo pchamy za kierownicę, albo najlepiej jeszcze za pedały, tak? No i rower już jedzie, tak? I to jest jeden ze sposobów, aby nim właśnie, że tak powiem, wystartować. Najlepszy w sumie. To teraz od razu, jak już mamy go na dole, to teraz pomówmy o tym, jak wrzucić go na tą nogę, bo to też nie jest takie proste. Widzicie, noga ma takie 3 nóżki. Generalnie on jest przystosowany do tego, żeby zaczynać z lewej, czyli tą nogą lewą pcham tą nogę i teraz musimy zrobić 2 rzeczy, tak? Musimy pociągnąć za kierownicę, a także popchnąć nogę. Bo same ręce albo nogi to będzie za mało, więc pchamy wszystko naraz. Więc... O, i wtedy rower wskakuje na nogę. Elegancko on sobie tu siedzi i nam wskoczy. Także możemy się teraz, myślę, że przejechać. Dobra. To teraz tak. Jeździ się na tym, no jak to na zwykłym rowerze, tak? Mamy 2 koła. Po prostu jest strasznie długi i bardzo ciężki, tak? Ale mamy ten silnik, więc zmieniamy sobie przełożenie na leciutkie. No i ruszamy. Silniczek nam pomaga. No całkiem niezłe przyspieszenie, jak jest pusty. Także dobrze ciągnie. Hamulce hamują. Po tym upgrade'zie można całkiem nieźle sobie tutaj zahamować. O, są słupki, to może zróbmy test, czy ja się tu zmieszczę. Także jak widzicie, skrętność tego na jakąś 8 jestem w stanie zrobić, ale nie jest z tym za specjalnie manewrowaniem. Dobra, zróbmy sobie zawrotkę. Opa. O. No i właśnie to jest ten problem, że z racji wagi to przy niższych prędkościach manewrowanie właśnie takie, o, cicho, uda się chyba zrobić slalom nawet nim. O, ależ równowagę gubię. Także no aż mi się siodełko trochę przekrzywiło. Dobra. Także jakaś manewrowość nim jest, ale przez to, że on ma rozstaw tych kół od przedniego do tylniego 2 metry, a jego łączna długość to jest chyba 2,5 metra, no to no ciężko będzie z tym skręcalnością, szczególnie, że nie mamy taki skręt, jaki jest. Także tak wygląda, jeśli chodzi o skręcanie. Teraz pomówmy sobie może trochę o zasięgu, tak? Ponieważ jest tu silnik elektryczny. No i on musi mieć oczywiście jakiś zasięg, tak? Ładujemy baterię. Baterii generalnie nie powinno się tam zajeżdżać do zera, bo to bardzo skróca jej żywotność. Więc najlepiej jest zjeżdżać tak do 20-30%. I jak my to sprawdzamy, ile mamy procent? Tutaj takiej wyraźnej procentowej nie ma, ale to jest ten wskaźnik z boku, pokazuje tam, nie wiem, to jest pasku z 10, ale jest takie coś jak range, czyli zasięg tutaj. Jak naładujemy baterię do pełna, to jest 100. I ja to zawsze traktuję bardziej jako
procentowo niż kilometrowo, bo wydaje mi się, że producent tu przewidział, że to są kilometry, ale z racji tego, że to jest ogromny sprzęt, duży sprzęt, ciężki sprzęt, często jeszcze obładowany, to na pewno nie pokazuje kilometrów. Mówię, kiedyś mi się udało najwięcej tym rowerem zrobić, jak on był nowy, było ciepło, były sprzyjające warunki, to udało mi się zrobić chyba 70 km, ale to było takie dziadowanie typowe. A przy takiej typowej jeździe nawet sam producent mówi, że zasięg to jest bodajże 30-40 km i w lato to się sprawdza. Co prawda my mamy tutaj jeszcze w tym w ogóle rowerze większą baterię, bo domyślna bateria jest 400 chyba watogodzin, jeśli pamiętam, tu jest 500 watogodzin, także o 1/4 większa. No to mówię, to on nam w lato robi gdzieś tak 40-50 km robił, teraz już robi trochę mniej z racji tego, że ma duży przebieg i ta bateria nie jest nowa. A w zimę teraz, jak teraz dzisiaj jest kurde zimno, no to on nam robi no takie 20 km, tak jak dziennie robimy te 10, to tak co 2 dni musimy baterię ładować. Teraz właśnie naładowałem do fulla. Bateria się oczywiście ładuje, jest wtyczka, można kabel podłączyć i bateria się ładuje normalnie z gniazdka 230, znaczy 240. Można sobie albo ją wyjąć i naładować w domu. Mamy taką fajną ładowareczkę, można ją ze sobą też zabrać w podróż, jakbyśmy planowali jakiś dalszy wyjazd. No albo można ładować bezpośrednio w rowerze, można tam wpiąć kabel i ładować na przykład w jakiejś hali garażowej, czy w jakimś, nie wiem, pomieszczeniu, gdzie trzymamy sobie ten rower. Także tak wygląda sprawa zasięgu. Sam silnik pracuje bardzo płynnie i co mi się w nim bardzo podoba, to jest to sposób, w jaki on wspomaga nas. Ponieważ na przykład jak jeżdżę na rowerze Mewo w Gdańsku, który też ma silnik, to tam jest wyczuwalne to wspomaganie mocno, że na przykład jak przestanę pedałować, to czuję, że ten silnik dalej tam ciągnie. A ten silnik Yamahy bardzo idealnie się wgrywa jakby w cykl tego, jak pedałujemy, tak? Jak pedałujemy, to on momentalnie się załącza, momentalnie się wyłącza, jak przestajemy pedałować, czyli to jest takie bardzo naturalne odczucie. Nie mamy takiego odczucia, że nagle coś nas pcha dalej i musimy nagle hamować, tylko to jest takie, że faktycznie on bardzo fajnie jedzie. Naprawdę przyjemnie się na tym rowerze jedzie, jest bardzo wygodnie, siedzimy wygodnie, ta pozycja jest taka bardzo wygodna, to siodło jest takie duże, wygodne, kierownica jest bardzo wygodna, cały ten kokpit, także wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne. Dobra, to pora na podsumowanie tej recenzji, tego ciekawego roweru. Może podsumowujmy powiedząc, ile w ogóle taki sprzęt kosztuje, bo jak wiadomo, rowery elektryczne nie są tanie. Ten model jest dość wypasiony, jest to w ogóle najwyższy, Mountain. Jest też w ogóle wersja City bez wspomagania, gdzie mamy tylko pedały, ale myślę, że to dość kiepskie rozwiązanie. Jest też wersja taka powiedzmy pośrednia, elektryczna, która ma normalnie przerzutki, ma normalnie kasetę i ma silnik z tyłu w piaście. Ja się zdecydowałem na tę najdroższą wersję. Ta najdroższa wersja kosztuje brutto 21 000 złotych. Ocencie sami, czy dużo, czy mało. Biorąc pod uwagę, że dla nas, dla mnie i dla mojej żony, dla mojej rodziny, jest to w zasadzie nasz środek transportu numer 1 obecnie. Jeździmy nim codziennie. Samochód jest w zasadzie opcją numer 2 dla nas. No chyba, że jedziemy w 4 osoby. No tutaj się nie zapakujemy w 4 osoby. Także ja mogę gorąco polecić ten rower. Ten rower w ogóle to jest jeszcze budżetowa półka, jeśli chodzi o takie rowery cargo, ponieważ konkurencja typu Urban Arrow, przepraszam, czy też Reisenmüller, jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam jak się to dokładnie wymawia, są to odpowiednio droższe rowery. I to jest taki budżetowy odpowiednik, to jest tani, solidny, toporny, ale solidny właśnie rower, który da radę w codziennych właśnie takich sytuacjach, jak właśnie jest dojazd do szkoły, dojazd do przedszkola, dojazd do lekarza, dojazd na zakupy, takie wiecie, jak to się mówi, wokoło komina jeżdżenie, tam powiedzmy, nie wiem, 5-10 km, to spokojnie daje radę. Moja żona też na tym jeździ, także kobieta sobie spokojnie też da radę. Nawet jak są załadowane, jest 2 dużych dzieciaków, ponieważ nasz syn ma 6 i 8.
znaczy syn i córka, przepraszam, syn i córka mają po 6 i 8. Zakupy do tego możemy dołożyć i różne inne rzeczy do środka i spokojnie może sobie, śmiało kobieta sobie daje radę, nie ma problemu, że go wsadzić na tą nogę, zwalić go z tej nogi, czy też manewrować po mieście. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Z benefitów tego roweru nawet bym powiedział to, że jeśli jeździmy codziennie, no to dbamy też, ktoś powie pewnie o środowisko, a ja bym powiedział, że dbamy przede wszystkim o swoje zdrowie, ponieważ powiem wam z rana, jak się wsiada na taki rower, szczególnie jak jest tak zimno jak dzisiaj, to lepiej to budzi niż kawa. My jeździmy też w brzydką pogodę, w ładną pogodę. Jak już wspomniałem, rower ma teraz obecnie zimówki. Także tak, jak macie jeszcze jakieś pytania co do roweru, piszcie śmiało komentarze. Ja będę na bieżąco odpowiadał. Jakby ktoś był z Trójmiasta i miał ochotę się przejechać, dajcie znać w komentarzu. Chętnie udostępnię, bo jest to naprawdę fajna forma transportu do miasta, do dużego miasta, jak na przykład Gdańsk. Także dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło. Na razie.